Zaczniemy od tego, że rozrobimy drożdże. Potrzebujemy do tego około 150 ml mleka, ciepłego mleka, tak w temperaturze między 30 a 40 stopni, 20 gram drożdży. Te drożdże trzeba rozpuścić w tym mleku. Dodaję łyżeczkę cukru i łyżeczkę mąki. I to wszystko teraz muszę rozpuścić i odstawię to po prostu w takim letnim miejscu, żeby ten roszczyn chyba to się nazywa, żeby to urosło. Trzeba dokładnie te drożdże rozpuścić. Ja ten roszczyn przykryję tak ścierką i odstawię w letnim miejscu po prostu na jakieś 15-20 minut. Ja do tych pasztecików będę potrzebował pół kilograma kapusty kiszonej i ją teraz tu odważę i ugotuję. I tyle samo kapusty, tak, dobra. Mam tutaj pół kilo odważone. Teraz zaleję to wodą i ugotuję. Teraz pokroję cebulę. Będę ją potrzebował do tego, żeby przesmażyć razem z pieczarkami. Teraz przesmażę cebulkę. Daję trochę oliwy. I cebula ląduje na patelni. Zmniejszę trochę grzanie z 9 na 7, żeby jej nie spalić. I teraz pokroję pieczarki. Pieczarki tak w ogóle to zetrę na tarce na grubych oczkach. Można je pokroić nożem, ale ja zetrę na tarce, dlatego że do pasztecików takie będą lepsze. Pieczarek do tej ilości potrzebuję 300 gram i do tego dołożę jeszcze 10 gram grzybów suszonych dla smaku. Te grzyby ja wcześniej zalałem wrzątkiem, po prostu sparzyłem te grzyby. Ja je dołożę. Cebula jest już lekko zeszklona. Dodaję pieczarki i to razem muszę wszystko przesmażyć. Przesmażam tak długo, aż odparuję całą wodę z pieczarek. Trochę daję pieprzu i soli. Teraz kapustę przecedzę. Ona się gotowała już jakieś pół godziny. Odcedzę wodę i wrzucam na patelnię do grzybów. Teraz biorę się za zrobienie ciasta. Mam pół kilograma mąki. Do tej mąki wbijam 2 jajka. Jajka wcześniej sparzyłem. Daję szczyptę soli. Tak, tyle na łyżeczce. Teraz to lekko wyrobię i dodam drożdże. Dodajemy drożdże. I teraz po trochu dodaję rozpuszczone masło. I z tym masłem trzeba dobrze to zagnieść. Ciasto mam już wyrobione. Musi być elastyczne, odchodzić i teraz jak nacisnę, to musi iść do góry. Widać, że idzie, czyli jest dobrze zagniecione. Trochę jest zabawy, ale
paszteciki są warte tego. Teraz tutaj podsypię trochę mąki do miski i odstawię to ciasto Do lodówki. do lodówki, tak, pod przykryciem. Na czas, aż się zrobi i wystudzi farsz. Ja tu mam grzyby zalane, suszone i ten wywar, tą wodę ja odleję tu na patelnię z tych grzybków, a grzyby pokroję i dodam. Ale tą wodą podleję kapustę, to wzmocnię smak. Ten farsz będzie smaczniejszy. Grzyby suszone ja teraz pokroję i dołożę do kapusty na patelnię. Trzeba je drobno pokroić po prostu i dołożę do farszu, żeby się razem wszystko smażyło, dusiło. A teraz zabieramy się do roboty. Nasze ciasto pękło, więc znaczy, że ładnie rośnie. Teraz ja tą kulkę podzielę. Trzeba trochę podsypać. Podzielę na 2 i muszę rozwałkować na prostokąt, o ile mi się uda rozwałkować na prostokąt. Teraz nadszedł ten moment, że trzeba wysmakować farsz. I doprawić. I doprawić, tak. Jak dla mnie to jeszcze trochę pieprzu. Ja daję ten roztarty. I pół łyżeczki soli. I to wszystko teraz wymieszam. I jeszcze raz. Farsz układamy trochę kawałek od brzegu. Tak, z tym farszem trzeba zrobić tak, żeby to nie było ani za mało, ani za dużo tego farszu. W międzyczasie proponuję, żebyś nastawił sobie, czy nastawiła sobie piekarnik na 180 stopni, góra-dół, albo termoobieg, jak wolisz. Ja ustawiam zawsze góra-dół, tak żeby już był nagrzany, jak będę chciał wstawić paszteciki do upieczenia. Dobrze, i teraz chwila prawdy, trzeba zawinąć. W miarę ciasno, oczywiście. Tak, w miarę ciasno. I jeszcze raz. Teraz tutaj w tym miejscu na złączeniu przesmaruję jajkiem rozbitym, żeby się dobrze paszteciki skleiły. I jeszcze kawałek przesunąć, zawinąć tak o. I mamy zrobioną jedną część. Teraz trzeba tak zrobić, żeby na te łączenie przesunąć i docisnąć ładnie. Troszeczkę spłaszczyć te paszteciki. Pierwszą partię mam już gotową. Teraz jeszcze smaruję górę jajkiem. I ląduję w piekarniku na około 20 minut. Czyli na ile stopni? 180 stopni, około 20 minut. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy. Listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Do listy dołączony jest film instruktażowy do każdej pozycji i jak zrobić krok po kroku. Zobacz, jakie to proste.
Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. Paszteciki mamy już gotowe, są fajne, chrupiące, nie będę ich jadł, bo są trochę za gorące teraz. Trzeba je troszeczkę wystudzić, nie chcę się poparzyć, ale na pewno są, o proszę zobaczyć, fajne, elastyczne, chrupiące. Na pewno są też smaczne. Także z naszej strony dzisiaj jest to wszystko. Zapraszam na następny odcinek. Z góry dzięki za wszystkie lajki, za komentarze, które będą.